Szanowni widzowie, z okazji 5. urodzin naszego portalu zapraszamy Was do wspólnego świętowania. 27 września organizujemy urodzinowy kongres pod tytułem Wielka Polska 2.0, na którym zaprezentujemy manifest redakcji Nowego Ładu pod tytułem Nowy Ład o Polsce i polskości w XXI wieku. Przygotowaliśmy również 3 panele dyskusyjne powiązane z naszym manifestem. Wspólne świętowanie zakończymy wieczornym bankietem. Szczegóły w formularzu, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia! Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj mam wielką przyjemność jak co tydzień uczestniczyć w przeglądzie politycznym Nowego Ładu, a dzisiaj ze mną redakcyjny kolega Rafał Buca. Witaj, Rafale. Cześć Kacprze i witam wszystkich naszych widzów. Porozmawiamy oczywiście o politycznych reperkusjach po ataku dronów na Polskę. Mieliśmy zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mieliśmy zrozumiałe wzmożenie zainteresowania opinii publicznej tą kwestią, mieliśmy także ostrą dyskusję na temat postawy poszczególnych polityków w tej sprawie. I cóż, o samych dronach technicznie już nagrywał tutaj kolega Michał Nowak, który tymi zagadnieniami militarnymi się zajmuje. My chcemy dzisiaj się krótko pochylić nad całą polityczną warstwą tej bardzo ważnej dla bezpieczeństwa Polski sytuacji. Rafale, jak się na to zapatrujesz? Tak jak powiedziałeś, kolega Michał Nowak zajmuje się tymi sprawami militarnymi, a my zwykle tymi bardziej politycznymi, więc wszystko jest na swoim miejscu. A już przechodząc do samego tematu, to myślę, że w ogóle pierwsze, na czym warto się pochylić, to Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez prezydenta Nawrockiego. Prezydent Nawrocki zresztą według najnowszych badań lider aktualnie zaufania wśród wszystkich polskich polityków. Postarał się pokazać, że nadal ma wszystko pod kontrolą, że on nadal jest tym trzymającym w garści ten rząd, że jest człowiekiem, który jednak jest tym liderem państwa polskiego i on bardzo mocno stara się to zaznaczać, stara się podkreślać swoją dominację nad Donaldem Tuskiem, nad rządem. To jest temat, który już omawialiśmy i który widzowie Nowego Ładu doskonale znają. I Karol Nawrocki powiedział jednoznacznie to, co budziło duże kontrowersje wśród Polaków, to, co nie było takie oczywiste dla wielu Polaków, czyli to, że jednoznacznie, że był to atak rosyjskich dronów, że to rosyjskie drony testowały w jakimś stopniu Polskę, że trwa wojna hybrydowa, która ma różne oblicza, bo i to podrzucanie nam imigrantów przez Białorusinów i właśnie testowanie naszych systemów obrony przez Rosjan w tej chwili. Karol Nawrocki bardzo jednoznacznie postawił sprawę, a w takiej bańce twitterowej to się może wydawać jakby wcale nie było jakieś budzące wątpliwość, ale jednak kiedy spojrzymy na badania, na przykład Resfutura przeprowadziło bardzo ciekawe badania opinii wśród Polaków, to wyszło na bazie wpisów w mediach społecznościowych, że aż 38% Polaków uważa, że to były drony ukraińskie i że to Ukraińcy w jakiś sposób, nie wiem, czy chcieli nas sprowokować do wejścia do wojny, czy coś takiego. Niemniej oskarżają po prostu Ukraińców za to, że to jest ich wina. 34% uważa, że Rosjanie, 15% jest podpisane jako polski rząd, czyli pewnie podawali, nie wiem, że Donald Tusk na przykład jest odpowiedzialny za te drony, 8%, że media, czyli pewnie w domyśle, że to jest jakaś mistyfikacja medialna, tak myślę, że można to interpretować, a 5% oskarża o to, że to są jakieś błędy albo prowokacje NATO i Zachodu. Więc pomijając tam pomniejsze rzeczy, widzimy, że prawie porówno, bo 38 do 34% osób uważa, że to Rosja lub Ukraina. Z dominacją jednak osób, które twierdzą, że to Ukraina w jakimś stopniu próbowała Polskę tutaj prowokować i zaczepiać, więc takie jednoznaczne postawienie sprawy pokazuje, że Karol Nawrocki, mimo że jest ciągle liderem zaufania społecznego, to jednak nie gra tylko i wyłącznie pod publikę, pod aktualnie dominujące trendy, a tutaj stara się stawiać to bezpieczeństwo Polski na pierwszym miejscu, bo jednak opinie ekspertów są jasne, że to były po prostu rosyjskie drony. To w jaki sposób one się znalazły w Polsce
no to jeszcze budzi jakieś dyskusje, nie wiadomo do końca jak to jest, czy to jakieś rozpoznanie, czy on został jakoś przepuszczone. To też sprawy, której my się raczej nie będziemy zajmować. Niemniej polska opinia publiczna jest w tej kwestii bardzo podzielona. I osobą, której najbardziej obrywa się chyba w tej całej takiej politycznej dyskusji jest Sławomir Mencen. Takie mam wrażenie, że on jest tutaj taką osobą, która poprzez najpierw swoją wypowiedź na samym początku, kiedy, no bo on był w ogóle gościem, wiadomo, programu publicystycznego w Polsacie rano, dosłownie kilka godzin po tym, kiedy te drony zostały zestrzelone, więc jako jeden z pierwszych polityków zabierał w dużym programie głos, więc dużo krytyki się na niego wylało, a później poprzez swoją reakcję na już tę Radę Bezpieczeństwa. Ale to może zaraz, najpierw Kacprze dopuszczę Ciebie do głosu, żebyś też skomentował, jak to widzisz ze swojej perspektywy to, co już poruszyłem. Jasne, no tutaj wiele wątków. Myślę, że te nastroje, o których wspomniałeś, no wynikają po prostu z tego, że sprawa przewodowa była tak wykorzystana przez stronę ukraińską, jak została wykorzystana. No jeżeli niedawno nawet prezydent Duda przyznał, że Ukraina starała się Polskę wciągnąć do wojny, to trudno się dziwić tego typu emocjom Polaków. Z drugiej strony jest też jasne, że wiele osób po prostu czuje się zaniepokojonych obecną sytuacją. Jest jasne, że z jednej strony modernizacja polskiej armii w ciągu ostatnich lat nastąpiła, ale także, że no Rosjanie wiedzą, gdzie są te słabsze elementy i uderzają tam, gdzie jesteśmy słabsi. I to nie jest i ewidentnie widzimy, że nie jesteśmy dzisiaj akurat na zmasowany atak dronami dobrze przygotowani. Oczywiście sprawdziły się nasze sojusze z krajami europejskimi w ramach NATO. Tutaj Włosi czy Holendrzy uczestniczyli w obronie Polski i dobrze, mimo że zwróćmy uwagę, to są kraje, które nie są militarnie zagrożone bezpośrednio przez Rosję, tak? Więc to jest dobrze, że NATO działa i dobrze, że jesteśmy w NATO, ale z drugiej strony także widzimy, że ten taki radosny huraoptymizm tych, którzy tydzień temu mówili, że jak Donald Trump powiedział, że nie wycofa wojsk z Polski, że nawet jak Polska prosi, może być tych wojsk więcej, to oznacza, że już do końca świata jesteśmy urządzeni, też był, myślę, przedwczesny, tak? No bo dzisiaj widzimy, że Trump mimo tego, co się wydarzyło, bynajmniej nie chce się zbyt ostro wobec Rosji odnieść, a nawet sugerował, że mógł to być wypadek, co oczywiście także pokazuje pewną, nie jest to zdrowa sytuacja, w której nasza klasa polityczna i medialna tak bardzo przeżywa każde pojedyncze słowo Trumpa, o którym wszyscy wiedzą, że on potrafi w poniedziałek mówić coś jedno, we wtorek coś drugiego, on tak robi w bardzo wielu sprawach dotyczących czy polityki zagranicznej, czy wewnętrznej, a pewną stałą jest to, że nie chce iść na zbyt daleko idącą konfrontację z Rosją i musimy też o tym pamiętać. Myślę także, że mówimy tutaj o polityce wewnętrznej, Polacy nie chcą tego, żeby polscy politycy byli odbierani jako wiszący u klamki jakiegokolwiek zagranicznego polityka. Wizyta w Białym Domu była sukcesem wizerunkowym prezydenta Nawrockiego właśnie dlatego, że on się tak nie zachowywał, nie podlizywał się Trumpowi, nie zachował się jak wasal i tego się trzeba trzymać. Tak dobrze oczywiście, że ta rozmowa jego z prezydentem Trumpem się odbyła, ale jeśli chodzi o nasze nastroje wewnętrzne, no to myślę, że one są w zrozumiały sposób rozgrzane i niejednoznaczne, tak? To znaczy, że z jednej strony oczywiście udało się uniknąć jakichkolwiek ofiar śmiertelnych i bardzo dobrze i jakby to nie jest tak, jakby nie jest ani tak, że nasze państwo jest z kartonu, jak głoszą niektórzy, ale też nie jest tak, że jest świetnie, tak? Widzimy, że potrzebne są szybkie, możliwie szybkie działania usprawniające nasz system ochrony powietrznej. No i także tutaj oczywiście trzeba uważać na to, żeby
ta sytuacja nie była wykorzystana przez zagranicznych lobbystów, którzy po prostu będą chcieli teraz to chwilowe poczucie zagrożenia wykorzystać. Takie sygnały się już pojawiały, pisał o tym chociażby szef Defense24 Piotr Małecki na swoim Twitterze. Jasne jest, że powinniśmy preferować polskie koncerny zbrojeniowe, jak tylko to jest możliwe, także po to, żeby być możliwie samowystarczalni. W tym zakresie myślę, że także tego oczekują Polacy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o te efekty polityczne, no to chyba dobrze odbierane przez społeczeństwo było ta chwilowa jedność, tak? Znaczy, że Tusk, Nawrocki, ośrodek prezydencki, ośrodek rządowy bardzo jednoznacznie starały się demonstrować jedność w obliczu tego, co się wydarzyło i w gruncie rzeczy te podziały nie przebiegały po tak prostej linii, jak zazwyczaj. Prędzej po różnych stronach mieliśmy tych, którzy byli bardziej ucieszeni, że nic się aż tak strasznego nie stało, i tych, którzy byli bardziej przestraszeni tym, co może się wydarzyć kolejnym razem. Tak? No i tutaj oczywiście ten spór o Mentzena, jego ostre słowa, które wspomniałeś. Myślę, że jest to ciąg dalszy taktyki, którą Mentzen przyjął w czasie swojej kampanii prezydenckiej i także w ostatnich tygodniach, takiego ostrego, konfrontacyjnego przekazu, także jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, na co niewątpliwie jest zapotrzebowanie społeczne. I to z jednej strony stawia go w napięciu z PiS-em i widzimy tą dalej eskalację, tak? No dzisiaj Jarosław Kaczyński mówiący o tym, że on sobie nie wyobraża koalicji z Mentzenem i że jesteśmy z tym człowiekiem po dwóch stronach barykady. Mentzen odpowiada, jak najbardziej jesteśmy po dwóch stronach barykady i tak dalej. Ja, Kacprze, tylko wtrącę dwa słowa. W tym programie, gdzie kontrowersyjnie właśnie się wypowiedział Sławomir Mentzen, porannym, kilka godzin właśnie po tej sytuacji z dronami, no to temat rozmowy, który był Sławomirowi Mentzenowi zapowiedziany, no to miał właśnie on rozmawiać o potencjalnej koalicji czy różnicach właśnie pomiędzy nim a Jarosławem Kaczyńskim. To był pierwotny temat rozmowy i sam Sławomir Mentzen podał, że no, zmieniono go dopiero, kiedy on tam w taksówce już jechał do programu, że wtedy mu tam poinformowano go, że jednak będą rozmawiali o tym, co się działo podczas całej nocy. No tak. No myślę, że jest teraz po prostu zainteresowanie tym, żeby Mentzena o takie rzeczy pytać, bo dla mediów ten spór Mentzena z Kaczyńskim jest i te kolejne ostre słowa, które oni wymieniają, jest na pewno czymś atrakcyjnym. No ale z drugiej strony na pewno ja nie uważam, w sensie oczywiście można to, co on komunikować w sposób bardziej ostrożny, wyważony, zniuansowany. Natomiast ja też nie uważam, ja też myślę, że to nie jest tak, że wszyscy politycy powinni mówić to samo, tak? To znaczy są ci, którzy jakby nie jest dobre nadmierne podgrzewanie histerii i lęków w polskim społeczeństwie, ale z dwojga złego lepiej, żeby politycy przesadzali w kierunku krytyki i pesymistycznych scenariuszy, mówienia o pesymistycznych scenariuszach, niż nadmiernego optymizmu i uspokajania, tak ja uważam. I tutaj na przykład było bardzo widoczne i charakterystyczne, że po wczorajszej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego komunikaty marszałka Bosaka i przewodniczącego Mentzena były znacząco inne. Komunikat marszałka Bosaka był dużo bardziej stonowany i ostrożny w ocenach. Nie był, jakby jego komunikacja jest taka, że trzeba naciskać na inwestycje, że trzeba rozliczać, że jest bardzo dużo rzeczy, które rząd powinien wyjaśnić, że wiele rzeczy nie działa dobrze i tak dalej. Mówił też o tym podczas swojego wystąpienia w Sejmie, ale z drugiej strony on nie idzie tak ostro jak Mentzen. Wydaje mi się, że cały czas Mentzen uważa, że on się w tym dobrze odnajduje. On się dobrze odnajduje w takim ostrym, jednoznacznym, zero-jedynkowym przekazie, a z drugiej strony także, że on chce w ten sposób budować tożsamość swoich wyborców na takiej właśnie konfrontacji. W tym sensie oni Kaczyński myślą bardzo podobnie i im obu to pasuje, bo oni po prostu kierują się do swojego, jakby wzmacniają tożsamość swojego wyborcy i to myślę będzie się pogłębiać. Mówiłem o tym tydzień temu i myślę, że ta sytuacja tylko to bardziej pokazuje, a to, że mówimy tutaj o tak poważnej sprawie jak bezpieczeństwo państwa,
której Mencen rzeczywiście podkreślał, także poświęcał wiele miejsca w swojej kampanii, tak? Chociażby te słynne składy amunicji, no to też w naturalny sposób podgrzewa te emocje, tak? I także jest to element, powiedziałbym, pewnego ciąg dalszy tej dehegemonizacji polskiej prawicy, tak? Jarosław Kaczyński, coraz trudniej jest mu narzucać swoją wizję polityki zagranicznej, polityki obronnej, państwa, całej prawicy. Mencen chce się od niego jak najsilniej odróżniać. Nawet, i tutaj ja nie dyskutuję, bo czy to jest zawsze jakby co do zasady słuszne, te poglądy, które on głosi, bo to trochę zostawiam na boku, czasami bardziej, czasami mniej. Chodzi mi o taką warstwę czysto analityczną, że obaj idą bardzo mocno w kierunku takiego właśnie silnego, prostego i tożsamościowego przekazu i tego się należy spodziewać w kolejnych miesiącach. No i także oczywiście zobaczymy, czy, miejmy nadzieję, państwo polskie będzie w tych kluczowych sprawach bezpieczeństwa reagować, bo to, że teraz jest wzmożenie po kryzysie, to jest coś naturalnego. To, czego ja się obawiam długofalowo i to myślę będzie zadanie dla polityków długofalowo i my też oczywiście będziemy musieli jako komentatorzy tego pilnować, żeby za 2 tygodnie, miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące wracać do tego tematu i pytać tych wszystkich, którzy dzisiaj mówią, tak, musimy jak najszybciej wzmocnić ochronę naszego nieba, co udało się w tej sprawie zrobić Ministerstwu Obrony Narodowej, koncernom zbrojeniowym i tak dalej. Co się wydarzyło? Żeby nie było tak, że to jest kryzys, 3 dni mówimy tylko o tym, a za miesiąc już wszyscy będą mieli to w pompce, bo będzie kolejny kryzys. Tak? Tego ja bym się w tej sytuacji obawiał i od odpowiedzialnych polityków musimy także takiej postawy oczekiwać, żeby oni sami kreowali te tematy. Trochę tak było przecież właśnie z kampanią prezydencką Mencena, że on sam starał się temat przerzutów imigrantów przez granicę, zanim on stał się centralny w debacie i temat niewystarczającego przygotowania Polski na rosyjski atak podnosić. I on dzisiaj może w związku z tym mówić, że on o tym mówił już wcześniej, chociaż z drugiej strony jego tak ostry przekaz może być też z drugiej strony utrudniać mu pozyskanie części wyborców PiS-u, co pewnie w bardziej wyważony sposób stara się robić marszałek Bosak. No ale tutaj każdy gra swoją rolę, każdy kieruje się do trochę innego typu odbiorcy. Tak? Ostatecznie oboje grają na jedno konto. No długofalowo, tak, oczywiście i tutaj te zadania mogą być komplementarne. Z drugiej strony ciekawe jest też to, że w PiS-ie ten przekaz też jest zdywersyfikowany. Nie, jest trochę oczywiście propagandy sukcesu, że myśmy zaczęli modernizować polską armię i Tusk tego nie chciał robić, co jest jakby generalnie prawdą, tak, w dużej mierze, ale z drugiej strony także mamy takie głosy jak ministra Dworczyka, który przecież był wiceministrem obrony narodowej, był szefem kancelarii premiera, który w taki bardziej technokratyczny sposób krytykuje tak naprawdę niedociągnięcia zarówno obecnego, jak i poprzedniego własnego rządu, tak, co też jest, myślę, o tyle wiarygodne, że przecież dobrze wiemy, że poprzedni rząd też nie był monolitem, tak? I różne ośrodki grały w różnym kierunku. Więc to też jest ciekawe, tak? Jak te tematy bardzo techniczne, w których uczciwie mówiąc my też przecież nie jesteśmy, broń Boże, jakimiś specjalistami od dronów, stały się przedmiotem debaty publicznej. Niektórzy mówią, że to źle, bo tutaj pojawia się upraszczanie tej rzeczywistości, ludzie myślą, że to jest takie proste, nie wierzą ekspertom, nie wierzą wojskowym. To jest oczywiście prawda, że co do zasady należy patrzeć z szacunkiem, uznaniem i ufać wojsku, instytucjom publicznym, ale z drugiej strony myślę, że też pewien element otwartej debaty i presji opinii publicznej jest po prostu potrzebny, żeby instytucje publiczne działały lepiej, żeby administracja, która często jest niewydolna, także czuła tę presję opinii publicznej. Więc tutaj są różne dobra, które trzeba wyważyć, bo też oczywiście bardzo łatwo jest siedzieć i z perspektywy youtubera mówić, że państwo jest z kartonu, że wszystko jest beznadziejnie. To oczywiście też nie jest prawda i tak też nie należy robić. Tak? Można sobie nabijać wyświetlania na mówieniu, że wszystko jest beznadziejnie. To tak oczywiście nie jest. Natomiast i się wymądrzać.
w temacie, o którym się tak naprawdę niewiele wie. Ale z pewnością, moim zdaniem, ta pewna znów dehegemonizacja tej debaty, otwarcie tej debaty jest z zasady czymś słusznym, tak? Nawet jeżeli niesie ze sobą pewne ryzyka. Tak, znaczy ten brak zaufania do niektórych ośrodków medialnych, czy w ogóle wobec takiego głównego nurtu medialnego też nie wziął się znikąd i bardzo słusznie podkreśliłeś sprawę Przewodowa, kiedy nam też od początku mówiono, że to na pewno jakiś rosyjski atak, a potem okazało się, że było inaczej. I dlatego też myślę, że jest naprawdę spore zainteresowanie tym obiegiem nie mainstreamowym i wobec tego też to tworzy pole jednak do jakichś teorii clickbaitowych, często po prostu nie popartych niczym, które podsycają ten ludzki strach, który jest jak najbardziej naturalny i trafiają na te podglebie, które wytworzyły same sobie polskie elity poprzez często podawanie albo nieprawdziwych informacji, albo gdzieś tam utajnianie ich bardzo długo. Afera w Przewodowie myślę, że jest doskonałym tego przykładem i ludzie też to pamiętają. Co do Sławomira Mentzena, bo wywołałem ten temat, ty go bardzo dobrze rozwinąłeś. Sławomir Mentzen tutaj stara się być trochę takim kimś jak Stańczyk u Kaczmarskiego, który gdyby poruszał sznury wielkich dzwonów, to by z nich dobył najwyższego tonu i bił na trwogę. I on bardzo mocno stara się taką pozycję zająć. Pytanie, na ile słusznie. Myślę, że to w ogóle te dwie kwestie można rozdzielić, czyli kwestię reakcji na Radę Bezpieczeństwa Narodowego i ten dwugłos z marszałkiem Bosakiem oraz ten pierwszy początkowy wywiad, kiedy mówił, że użycie F-16 jest drogie i też mu bardzo mocno się za to oberwało. Generalnie jeśli chodzi o reakcję po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ona może wydawać się lekko przesadzona i takim trochę graniem na wyróżnienie się. Niemniej to, co on mówił na temat F-16 i na temat po prostu ekonomicznej nieopłacalności. F-35? A to dziękuję. No właśnie, jak mówię, nie jesteśmy ekspertami w tej materii, oceniamy tylko reakcje polityczne. Niemniej komentował to w taki sposób, że są to po prostu drogie rzeczy, że nieproporcjonalnie droga jest reakcja poprzez te samoloty na drony, które kosztują wielokrotnie mniej. I samo wrzucanie takiej opinii do debaty publicznej nie jest jakąś zdradą stanu, a reakcje na to były nieproporcjonalnie wyolbrzymione. I myślę, że to jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś było tutaj nie tak. I pytanie, właśnie, na ile strategia Sławomira Mentzena będzie tutaj skuteczna? Ja mówiłem o tym, że Karol Nawrocki jest aktualnie liderem zaufania Polaków według najnowszych badań, ale drugie miejsce to jest Sławomir Mentzen. Sławomir Mentzen jest drugim posiadającym najwyższe zaufanie wśród Polaków. Pierwszy jest Nawrocki, potem Sławomir Mentzen, Sikorski, Kamysz, Trzaskowski i Bosak. I to jest ta góra osób, które mają najwyższe zaufanie. No i Sławomir Mentzen jest tam całkiem wysoko. I jak widać jednak ta taktyka, która polega na wyróżnianiu się i odróżnianiu od tego mainstreamu, cały czas może być jednak skuteczna, że jednak ta taktyka Konfederacji, którą ona przybrała wcześniej, kiedy jeszcze rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czyli odróżniania się od wszystkich partii politycznych na scenie, też może być skuteczna, a przy tym komplementarna jest z tą narracją Krzysztofa Bosaka, który z kolei stara się być tym takim bardzo merytorycznym, koncyliacyjnym, tak jak na przykład prezydent Nawrocki też apelował o to właśnie, żeby nie atakować się nawzajem w tej chwili, żeby odłożyć jakąś taką niekonstruktywną krytykę. Chociaż broń Boże nie mówię, że ta krytyka Sławomira Mentzena była całkowicie niekonstruktywna. Niemniej Krzysztof Bosak zajmuje to stanowisko właśnie bardziej wyważone i to też procentuje i też widać, że jest on wysoko w tych rankingach zaufania. I wydaje mi się, że po prostu polityka Konfederacji może być w tej kwestii komplementarna, że Sławomir Mentzen łowi trochę, mówiąc tak trochę pobieżnie, że łowi sobie w elektoracie trochę innym niż Krzysztof Bosak. I Krzysztof Bosak będzie zdecydowanie grał na tych tak zwanych zawiedzonych pisowców, a Sławomir Mentzen będzie szukał w tym elektoracie niezdecydowanych, ludzi, którzy są trochę antysystemowi bardziej, trochę w ogóle przeciwko wszystkim i oba te elektoraty Konfederacja jest w stanie zagospodarować i być przy tym wiarygodna. Pytanie, czy takie ataki, które idą właśnie w stronę Sławomira Mentzena i
osób z nim związanych i też z wzajemnością, mówię o stronie pisowskiej, tam te przepychanki między Kaczyńskim a Mencenem i środowiskami obu panów, czy one nie są też grą na rozbicie Konfederacji? No bo jednak wiemy, że Konfederacja składa się z dwóch członów, że jest to środowisko narodowe, Ruchu Narodowego, środowisko konserwatywno-liberalne Nowej Nadziei i czy właśnie rozgrywanie tego w taki sposób, granie właśnie na to, że PiS mocno krytykuje tylko jednego lidera, nie jest graniem właśnie próbą rozbijania. Kaczyński wiemy, że jest w tym po prostu dobry. No, stara zasada dziel i rządź i szukania sobie kogoś ewentualnie bliższego. Myślę, że doświadczenie liderów Konfederacji wpłynie na to, że nie pozwolą oni sobie tak łatwo się rozegrać, ale też jednak wiemy, że to doświadczenie jednak nie jest po tej stronie, tylko po stronie Jarosława Kaczyńskiego, który jest chyba jednym z najzdolniejszych polityków w Polsce pod względem tych zakulisowych rozgrywek, czy często po prostu niszczenia nawet konkurencji. No wiele lat przecież PiS był tą jedyną partią na prawicy, taką notowaną w sondażach, będącą u władzy samodzielnie przez wiele lat. I jednak nie wiemy, jak ostatecznie zakończy się to starcie i ta zimna wojna pomiędzy Konfederacją a PiS-em, ale o tym już rozmawialiśmy i to jest temat, który poruszaliśmy już tutaj, więc myślę, że możemy iść z tematami dalej. Tak, ja tylko jedno zdanie, bo to moim zdaniem ja uważam, że to się nie wydarzy, tak? Znaczy, jest to bardzo mało prawdopodobne. Któryś musiał być głupi, żeby pójść samodzielnie z PiS-em. Natomiast też ja bym zwrócił uwagę, że to wcale nie musi być takie oczywiste, że są bardziej kulturalni wobec Bosaka, to się z nim prędzej dogadają. W ostatnim czasie pojawiły się raczej odwrotne plotki, jakoby był pomysł w części polityków PiS-u, żeby zaproponować Sławomirowi Mentzenowi stanowisko wicemarszałka, które obecnie zajmuje Krzysztof Bosak i w ten sposób właśnie Bosaka jako tego bardziej niebezpiecznego wyciąć. Co byłoby skądinąd o tyle logiczne, że tak jak pisał słusznie przecież analitycznie Janusz Kowalski, że Bosak jest dla wyborców PiS-u groźniejszy. Przecież Mentzen też pokazał w ostatniej kampanii, że potrafił trochę wyborców PiS-u podebrać, a przy okazji także ich podebrał trochę Grzegorz Braun, tak? Co widzieliśmy, że to się razem przełożyło na to, że prezydent Nawrocki w pierwszej turze miał jednak wynik najsłabszy, jeśli chodzi o kandydatów PiS-u i najsłabszy dla PiS-u od 2011 roku. Natomiast też trzeba pamiętać, że to nie musi iść w tę stronę. Myślę, że to, że oni teraz tak ostro się atakują z Mentzenem, to nie znaczy, że nie będzie próby, żeby w drugą stronę to rozegrać, tak? I to z Mentzenem się dogadać przeciwko Ruchowi Narodowemu. Natomiast też myślę, że nie wydaje mi się to prawdopodobne, mówiąc oględnie, bo Mentzen też ma świadomość tego, że oczywiste jest, że chciałby być samodzielnym liderem Konfederacji, ale oczywiste jest też, że więcej waży jako współprzewodniczący dużej formacji, która także jeżeli któryś z nich by się poszedł dogadać się z PiS-em przeciwko temu drugiemu, to bardzo łatwo byłoby go przedstawić jako tego sprzedawczyka i tak dalej, więc wątpię, żeby to się w przewidywalnej przyszłości wydarzyło, ale z drugiej strony też z jednej strony Konfederacja się do PiS-u ewidentnie zbliża, jak patrzymy na te makrotrendy w perspektywie 6-7 już w zasadzie lat prawie, a z drugiej strony i PiS nie miał do tej pory tak mocnej konkurencji na prawicy, to jest oczywiste i to nie będzie tak jak wielu liczyło, jak Konfederacja w 2019 roku przekroczyła próg, że PiS po prostu wykupi tych posłów. Żadnego do tej pory nie był w stanie z Konfederacji wykupić, ale z drugiej strony też ta perspektywa odchodzenia Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę, na którą liczą politycy Konfederacji, także jak widać nie jest bynajmniej taka szybka, jak oni by chcieli, więc zobaczymy, ale to do tego będziemy przez te kolejne 2 lata wracać. Natomiast pytanie pojawia się o sam kryzys bezpieczeństwa. Jeżeli będziemy przez kolejne lata funkcjonować permanentnie w takim stanie, będziemy mieli kolejne tego typu działania wobec wojny za naszą wschodnią granicą, będziemy mieli z jednej strony obawę przed agresją Rosji, a z drugiej strony obawę przed próbami wciągnięcia Polski do wojny przez Ukrainę czy przez naciski ośrodków zachodnich. Z trzeciej strony właśnie obawy przed
przed tym, że Stany Zjednoczone będą chciały nie angażować się w ten konflikt w sposób tak bezpośredni, jak chcieliby tego pewnie częściowo polscy politycy. Jak uważasz, Rafale, komu taki permanentny stan pewnego rozchwiania, obaw o nasze bezpieczeństwo może politycznie sprzyjać? Czy jest to jakaś szansa dla rządu? Czasami pojawia się efekt flagi, tak? Na początku pandemii czy na początku wojny na Ukrainie, mimo później się te emocje odwróciły, ale na początku mieliśmy silne emocje ówczesny rząd, czy prezydent Duda w przypadku pandemii i wyborów prezydenckich, nawet jeżeli później te emocje w sprawie pandemii się zmieniły, to na początku tak to wyglądało. Czy uważasz, że tutaj obecni rządzący mogą być w stanie to wykorzystać na swoją korzyść, czy przeciwnie? Uważasz, że prezydent to wykorzysta na swoją korzyść, i w konsekwencji środowiska, z którego się wywodzi? Czy może nikt na tym tak naprawdę nie skorzysta? A może Mencen na tym skorzysta dzięki tej swojej narracji, bo on jako jedyny nie rządził, więc może mówić, że wszystko jest beznadziejnie i jest to dla niego wygodne. Jak na to patrzysz? No zawsze ten, który jest jedynym głoszącym jakieś opozycyjne stanowisko wobec reszty albo jakoś wyróżniający się, jest potencjalnie tym, który może zyskać, więc Konfederacja ma tutaj duże pole. Niemniej myślę, że bardzo mocno, my już żyjemy od kilku lat w stanach takiego permanentnego poczucia zagrożenia. Już w zasadzie od COVID-u jest takie poczucie tego, że dzieje się źle, że jest szereg zagrożeń, wojna tylko to wzmocniła, czyli że potrzebujemy konsolidującej się władzy. No i mimo wszystko myślę, że te wydarzenia, które działy się ostatnio, nie zmieniają aż tak wiele, no bo to poczucie tego permanentnego zagrożenia już nam towarzyszy od lat. Widać, że bardzo mocno chciałaby na tym ugrać lewica. I zarówno lewica ta od Biedronia i Czarzastego, jak i Partia Razem. Tylko że tutaj jest ten problem, oni starają się stawiać po stronie i całej reszty sceny politycznej, odgradzać po prostu Konfederację i pokazywać, że to my jesteśmy razem tutaj nawet z PiS-em i tą całą propolską sceną, a tamci to są ruskie onuce i tamtych trzeba wykluczyć w ogóle z debaty. Partia Razem bardzo mocno stara się przesięgać po młodych wyborców, więc też konkuruje z Konfederacją o bardzo podobnego wyborcę, wbrew pozorom. No bo on ma zupełnie inne, aksjologicznie jest zupełnie inny, ale wiekowo jest bardzo podobny. I na przykład coraz częściej Partia Razem robi jakieś gamingi, różne takie wydarzenia, gdzie gra w gierki z młodymi ludźmi. Pytanie, na ile to się jakoś opłaci. Niemniej lewica i zarówno ta z Razem i ta biedroniowo-czarzasta ma ten problem, że jest po prostu w kwestii zbrojeń całkowicie niewiarygodna. Pamiętamy, jak lewica ogłaszała, że żeby szukać oszczędności nie w cięciu jakichś tam wydatków socjalnych, jak po dyskusjach o likwidacji 500+, tylko w cięciu wydatków na F-35, na samoloty, na zbrojenia. Tak samo Partia Razem też robiła infografiki, one coraz często latają po mediach i są takim odporem na tą ich narrację, że oni są tacy bardzo proobronni, prorozwojowi i w ogóle turbo propatriotyczni. Tak samo Lewica Razem właśnie głosiła, że za tam 18 miliardów, za które mamy kupić tam 30 parę samolotów, to można wybudować tyle i tyle tysięcy mieszkań, tyle tysięcy żłobków, jednoznacznie pokazując, że te wydatki na zbrojenia nie są priorytetem. Więc lewica mi się wydaje całkowicie tutaj niewiarygodna, ale próbując się mocno uwiarygodnić i stosować tę narrację taką patriotyczną, proobronną, ale wątpię, żeby to wyszło. Po prostu ich elektorat też nie jest przyzwyczajony do takiej narracji, bo jednak to są ugrupowania bardzo przez wiele lat stosujące jakąś narrację pacyfistyczną, więc będzie im bardzo trudno, co też widać odbicie w sondażach. Całkowicie mdła przy tym wszystkim, ale to można już przy każdej ostatniej sprawie powiedzieć, jest Polska 2050, która również w sondażach dołuje i której nie widać. Więc wydaje mi się, że na tym wszystkim zyskuje Platforma Obywatelska, w sensie Koalicja Obywatelska, która zgarnia ten elektorat lewicowy, taki liberalny, zarówno Polski 2050, Szymona Hołowni, jak i Lewicy. Część oczywiście zostanie ta bardziej pryncypialna przy Razem, no ale to jest cały czas powolna śmierć tej lewicy od Czarzastego i Biedronia. Przy tym wzmocnienie się
Platformy, w sensie Koalicji Obywatelskiej, no i wzmacnianie PiS-u, a przy tym zostaje jeszcze ten elektorat taki alternatywny, który często właśnie stara się drążyć, szukać innych stanowisk, doszukując się często właśnie jakichś spisków, ale nawet w tym zdrowym tego słowa znaczeniu, w sensie nieufający zawsze w ten pierwszoobiegowy, mainstreamowy przekaz, czyli elektorat konfederacki, który też jest silny. Więc wydaje mi się, że scena dąży do tego, by budować te 3 bloki, czyli blok wokół Platformy Obywatelskiej, wokół PiS-u, jednak na ten trzeci konfederacki też jeszcze miejsce się znajdzie. No pytanie, co cały czas z Grzegorzem Braunem, jego partią. On jako postać myślę, że nadal ma jakieś znaczne poparcie. Niemniej w wyborach parlamentarnych to jest zawsze to, że no nawet kiedy jest głosowanie w poszczególnych okręgach, no to ten, powiedzmy, nawet zawiedzony elektorat pisowski, który wybrał Grzegorza Brauna, bo stwierdził, że on jest, no nie wiem, fajny, konserwatywny i przekazuje tam to, co oni uważają, no to kiedy już zobaczył na liście nieznane na przykład nazwiska na listach Konfederacji Korony Polskiej, a znanego posła z PiS-u, który jest tam, nie wiem, od 10 lat ten sam i jakoś tam zadowala ten elektorat i mu ufają, bo jest z tego miasta, no to jednak zagłosują na PiS albo zagłosują na Konfederację, bo nawet nie będą widzieli jakiejś znacznej różnicy, którą na przykład widzieli już, gdy był wyrazisty lider jako Grzegorz Braun, więc losy tej formacji, czyli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna są mocno niepewne, a przy tym cały czas widzimy umacnianie się tej Konfederacji Bosaka i Mencena, a przy tym zarówno zjadanie przez Donalda Tuska, przez Koalicję Obywatelską swoich przystawek, jak i efekt Nawrockiego, który jest nadal mocny i nadal umacnia właśnie PiS. I w ogóle mam dla ciebie, Kacprze, taką zagadkę, chociaż może wiesz, ale jeśli nie wiesz, to może spodziewasz się. Kto był trzecim w ogóle w tym rankingu zaufania? To z Koalicji Obywatelskiej. Sikorski? Tak jest, Sikorski. I to jest też myślę, że mocna karta w talii Donalda Tuska i widać też, jak on mocno ostatnio wyszedł na ten pierwszy plan, jak on stara się ścierać z Karolem Nawrockim, zwłaszcza w tych kompetencjach do polityki międzynarodowej. I to jest jeden z niewielu polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, który sprawia wrażenie kogoś kompetentnego jakkolwiek i który jednak jednocześnie sprawia wrażenie osoby kompetentnej, a przy tym, mówię oczywiście, że sprawia wrażenie, nie chcę jakby oceniać jego kompetencji, a przy tym zadowala też ten elektorat taki radykalny, jak to się mówi, silniczkowy, czyli tych bardzo takiego tuskowego betonu giertychowego, bo mocno konfrontuje się po prostu z Karolem Nawrockim, nagrywa jakieś takie filmiki, tam tłumaczy, jak prowadzić politykę międzynarodową Karolowi Nawrockiemu, takiego upokarzającego. To raczej nie jest korzystne z perspektywy państwa polskiego i nie jest czymś pożądanym, by lider polskiej dyplomacji zachował się w ten sposób wobec prezydenta. Niemniej dla elektoratu Koalicji Obywatelskiej może być czymś stawiającym go w dobrym świetle i zadowalającym po prostu ten elektorat, więc wydaje mi się, że też rola Radosława Sikorskiego będzie tutaj rosła wraz z dalszym mimo wszystko wzrostem poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, co jest interesujące, że on dzieje się jednocześnie przy spadku poparcia dla w ogóle rządu. Tylko że mimo, że poparcie dla rządu spada, no to znaczna część tego poparcia spada po prostu w tych partiach, czyli Lewicy i dawnej trzeciej drodze, PSL-u i u Szymona Hołowni. I poparcie Lewicy dzieli się pomiędzy teraz partię Razem i Koalicję Obywatelską. Poparcie Szymona Hołowni w znacznej mierze do Koalicji Obywatelskiej, również PSL-u, no i część też do Konfederacji. Więc kończąc, umocnienie PiS-u, umocnienie Koalicji Obywatelskiej, Tuska, Sikorskiego i duże pole do popisu nadal dla Konfederacji. No to każdy ma swoje szanse. Zobaczymy, jakie kto wykorzysta. Pewnie rzeczywiście w najtrudniejszej sytuacji jest Lewica i Hołownia. No ale to nie jest w gruncie rzeczy żadna nowość. Co Sikorskiego to jest ciekawe, no bo on z jednej strony ma niewątpliwie pewne zalety, których nie mają inni politycy Platformy, tym bardziej w takich okolicznościach międzynarodowych. On jest na pewno cenną kartą. Z drugiej strony on ma też bardzo dużą łatwość mimo wszystko generowania także elektoratu negatywnego na prawicy, tak? Przez różne swoje aroganckie zachowania, przez swoje najróżniejsze wypowiedzi, takie właśnie konfrontacyjne,
przez taką skłonność do takiego właśnie dość aroganckiego, czy wręcz bufonowatego zachowania. Ale to jest bardzo ciekawe, bo on jest kartą, która jest obecna na polskiej scenie politycznej od ponad 30 lat. Tak? On jak niedawno przypomniał, był wiceministrem obrony już w 90 przecież, na początku lat 90 w rządzie Olszewskiego. Potem był wiceministrem spraw zagranicznych u Buzka. Potem ministrem obrony w 2005 roku, to jest 20 lat temu, tak? I to jest bardzo ciekawe, bo on jest po prostu nieprzetestowaną kartą jako lider, tak? To znaczy nie było nigdy wyborów prezydenckich ani parlamentarnych, w których on byłby kandydatem na prezydenta, premiera, i w związku z tym to jest po prostu niezweryfikowane, jak dobrze by on by sobie poradził, bo są te argumenty w jedną stronę, że on właśnie jednak ma swoją zdolność retoryczną, jest pozytywnie odbierany przez bazowych zwolenników Platformy coraz bardziej, mówiłeś o tych silniczkach tak zwanych, a z drugiej i także na wielu ludziach robi wrażenie jako polityk dobrze radzący sobie na arenie międzynarodowej, a z drugiej strony i w tym sensie też nie jest tak rażącym, oczywistym lewakiem jak Trzaskowski. Z drugiej strony ma też mnóstwo za uszami na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, tak? Czy jeśli chodzi o to, co mu cały czas wypomina PiS, czyli jego podejście do Rosji, czy jeśli chodzi o te różne jego aroganckie wypowiedzi, czy rozmaite zachowania wobec swoich podwładnych. No i to też jest ciekawe, tak? Jeżeli na jakimś etapie on będzie tym kandydatem czy na premiera, czy na prezydenta, to się o tym przekonamy, tak? Też trzeba pamiętać, że to nie jest już polityk młody, jak sam zresztą zauważył, tak? Że on już jest po 60 i jest od Nawrockiego 2 dekady starszy, tak? To też on jest taką dobrze zapowiadającą się młodą nadzieją, która jednak już dawno z tej roli wyszła. I dzisiaj tak naprawdę prędzej może grać właśnie tego doświadczonego dyplomatę, tak? Taleyranda na miarę naszych możliwości. Ale oczywiście zobaczymy, bo to jest oczywiste, że to jest ostatnia karta, jaka Tuskowi została. Pytanie, czy ją wykorzysta, bo to by wymagało w pełni, tak? To by wymagało tego, żeby sam odpuścił. A na razie stanowisko wicepremiera i tak naprawdę drugiej osoby po Tusku, najbardziej widocznej w komunikacji Platformy, jest naturalne, tak, karta jest jaka jest, ale innej nie mają. I będzie bardzo ciekawe, jak ta właśnie w tych okolicznościach międzynarodowych ta rywalizacja między nim a Nawrockim, z tymi wzajemnymi też złośliwościami, tak, które z obu stron padały przez ostatnie tygodnie, jak to będzie się rozwijać. Także oczywiście w kontekście chociażby nominacji ambasadorskich. Spodziewam się, że żaden z nich, bo obaj lubią grać twardzieli, tak, więc zupełnie nie spodziewam się uspokojenia, tak, na sytuację typu, że teraz Sikorski demonstracyjnie nie podał ręki szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, tak, profesorowi Cęckiewiczowi, a z drugiej strony to jest ciekawe, bo równolegle Tusk się zachowywał bardziej kurtuazyjnie, mimo że profesor Cęckiewicz obu ich krytykował, tak. Z drugiej strony prezydent Nawrocki, który ministra Sikorskiego tam krytykuje, że tam robi sobie selfie z budynkami publicznymi w Stanach Zjednoczonych i że on już rozmawiał z jego szefem, premierem Tuskiem, więc nie musi rozmawiać z ministrem Sikorskim. Tak? Ale to rzeczywiście akurat było dość komiczne wówczas, ta cała sytuacja z obecnością w Białym Domu, kiedy Radosław Sikorski w zasadzie wpraszał się w jakimś stopniu i spotykał się z sekretarzem stanu przy jakichś tam okolicznościach, po prostu jakimś wręczeniu nagrody dla jakiejś tam opozycjonistki. To rzeczywiście było komiczne i wydaje się, że Karol Nawrocki tę konfrontację akurat wygrał. Tak, ale z drugiej strony myślę, że nie należy też Sikorskiego lekceważyć, tak? Że on równolegle spotkał się realnie z Zełeńskim, spotkał się z Rubio, taki Rubio jednak był wobec niego, mówił, nawet jeżeli nie była to taka, powiedzmy, pełnoskalowe spotkanie, pełnoskalowa wizyta taka normalna, to jednak Rubio ileś komplementów pod adresem Sikorskiego złożył, tak? To też nie jest tak, jak PiS by chciał, że Amerykanie grają tylko na Nawrockiego, a Sikorski ma zamknięte drzwi. Tak też nie jest, tak? Czy Keith Kellogg się spotkał z Sikorskim, tak? Więc zobaczymy. Tutaj to będzie ciekawe, jak
W dobrze funkcjonującym państwie oczywiście należałoby te odmienne kanały wykorzystywać równolegle, tak? Wykorzystywać to, że tutaj prezydent jest lepiej odbierany w Ameryce, a rząd w Europie, ale z drugiej strony też wiemy, jak to w praktyce wygląda, a także widzimy, że obie strony starają się wchodzić na te swoje poletka, bo z jednej strony Sikorski chce być aktywny na polu amerykańskim, ale z drugiej strony przecież prezydent Nawrocki był we Włoszech, gdzie się spotkał z Meloni, był w Finlandii, zaraz będzie w Niemczech i we Francji. Więc też chce się widać pokazywać jako polityk, który prowadzi także aktywną europejską politykę i to także będzie oczywiście bardzo ciekawe, także w perspektywie tego, jak to będzie odbierane przez Polaków, bo z jednej strony myślę, że Polacy mają oczekiwania, które oba są ważne, które trzeba mądrze wyważyć. Z jednej strony aktywności na arenie międzynarodowej, budowie, szukania dla Polski sojuszników, a z drugiej strony tego, żeby robić to w sposób podmiotowy, tak, a nie wisieć u czyjejkolwiek klamki. I to będzie bardzo ciekawe, kto będzie lepszy w tym, żeby to mądrze wyważyć. Ale to będziemy już pewnie rozważyć w kolejnych odcinkach Przeglądu Politycznego. Dziękuję serdecznie, Rafale, za Twój czas. Dzięki, Kacprze, również za Twój czas i dziękuję wszystkim naszym widzom, którzy nas oglądali.